Teoretycznie gra obsługuje polski język, więc nie wiem. O, jest polski. No. Udało się przełączyć bez problemu na full screena. W filmach nie ma jeszcze nic. Ustawienia już tutaj przeszliśmy. Prowadzenie, to jest jakiś komiks. Południowa Afryka 1987 rok. Jeszcze 10 minut, dzieci. Dajcie z siebie wszystko. To jest niełatwe. Auć! Powinniście robić igły, które nie zadają bólu. Może jak dorośniesz, to takie wynajdziesz? Wynik testu igły 175. Analiza płac czołowych. Lewy płat 80, prawy płat 20. Czytasz coś, Kej? Dobry z ciebie chłopiec. Wychodzę na spacer, niedługo wrócę. Dobrze, mamo. Logika 99,9, pamięć 99,5. Muszę już wracać, bo zaczną coś podejrzewać. Zobaczymy się za tydzień. 2 godziny później. Twój mąż to głupiec. Jak my wszyscy. Aaaa! Hej, nie podchodź! Izabel! Izabel! Podtyp DNA LRSD23311. Izabel! Nie! Oznaczenie kod czerwony. Saxon Soan, Hiszpania, wrzesień 2013. Dotarłem do Villa Pierza, rektor. Oczekujemy na pańską transmisję. Senor rektor, pańska reputacja pana wyprzedza. Słyszałem, że ma pan doskonałe oko, zakocha się pan w tym okazie. Wspaniały, prawdziwy skarb. Jestem... Mogę zobaczyć tę skrzynię? Oczywiście, jest na piętrze tędy. Oto i ona, gwarantowana autentyczność. Oczywiście mam na to dokumenty. Warta ponad 2 miliony euro. Stworzona w 1470 roku. Przez miesiąc używał jej sam Torquenada. Skrzynia pochodzi z XVII wieku. Powstała w Rzymie. Zawiasy są skorodowane. Zamknięcie nie. Zawiasy pochodzą z XV-wiecznej szafy. XVI-wieczny lakier wenecki podłogowy. Fałszerzy nie mogli się też oprzeć użyć odrobiny współczesnego kleju do drewna. Skrzynia to kiepsko sklecone pomieszanie z poplątaniem. Szacowana wartość $5000. Dziękuję, panie rektor. Wynagrodzenie zostanie przesłane na pańskie konto. Jak pan śmie mnie znieważać? Pan kłamie. To były zwykłe wymysły. Nikt nie mógłby stwierdzić tego wszystkiego po jednym spojrzeniu. Nikt! Za kogo się pan uważa? Za kogoś, kto zajmuje się wyceną wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii. Cyrkonie amerykańskie, zielone szkło portugalskie, aluminium pozłacane 10-karatowym złotem. Szacowana wartość $150. Nie, nie, nie! Querida, to kłamca! Mejas tornado el pelo can unas partidas no mejadas. Coś tam po portugalsku. Czas. Prześlij współrzędny GPS z najbliższego szpitala szybko. Cholera, mówiłam, żebyś zatrudnił
ochronę, kiedy zaczniesz mnie słuchać. Malaki, wcześniej zburzone drzwi. Centro Medico El Castro Vigo. I tu się urywa komiks. Wersja 1.52, więc chyba dość poprawiona. Na razie w tej grze wszystko odwrotnie, czyli to, co powinno być na końcu gry, jest na początku. Może to się jeszcze zmieni. Oby tak. Nie jestem jakimś fanem Janet Jensen, bo ani Gabriel Knight, ani ten Grey Matter. Grey Matter była do połowy dość logiczną przygodówką, a potem zaczęły się takie jaja, że po prostu na logikę nie byłem w stanie wziąć tej gry, pamiętam. Trzeba było po prostu zgadywać. Tak samo było w Gabriel Knightie, więc nie spodziewam się czegoś innego tutaj. Zobaczymy. Rozdział pierwszy w twoje ręce. Lek na receptę, portfel, smartfon, silna aspiryna, tortunia, przedmioty, które możecie przyjść, są podświetlone. Dokładne przyjęcie. Zacznijmy temat. I need to take these or I can get into trouble. My wallet. I keep everything worth knowing on my phone. They help with the headaches. Jeszcze nie odpaliłem gry, a już mogę, kurde... Wenecja, jesteśmy w Wenecja. Jesteśmy w Wenecji. Możemy zapisać grę. Gramy.
Malachi, you're back. Just landed. Are you alright? What did the doctors say? Lots of bruising, but there's no permanent damage. Don't fuss. Malachi, you were in the hospital in Spain for a week. A man who evaluates antiques for a living should not have to worry about getting beaten by thugs. The chest Senor Perez was trying to sell was a fake. It's hardly my fault he took my evaluation badly. You need to take security on these jobs. Some of these sellers are dangerous people, and you excel at pushing people's buttons. I'm honest, and that's precisely why my clients hire me. Is there any urgent business? I have a few things to fill you in on. Let me know when you've had a chance to settle in. Jak grać? Użyj kursora myszy, aby znaleźć miejsce interakcji na ekranie oraz aby przemieszczać Malachia. Pojedyncze kliknięcie, aby iść, podwójne, by przenieść się w wybrane miejsce. Kiedy możliwe jest wejście w interakcję z obiektem lub postacią, kursor zostaje podświetlony i wyświetla się etykieta z nazwą aktywnego miejsca. Kliknij, aby zobaczyć dostępne czynności. Rozmowy, dobra, tam użyj ikony, by przyjść w interakcję z obiektami. Dobra, użyj ikony, aby przyglądać się. Lub sobie można użyć przedmiotu z ekwipunku. Korzystać z tej ikony, użyć, dobra. Ekwipunek, pas. Dobrze. Dobra, tu się wchodzi do menu. Tu jest wyświetlenie menu. Dzięki użyciu przycisku telefonu można uzyskać dostęp do telefonu Malachia, żeby... Zielony wykrzyknik informuje o pojawieniu się w nim nowych danych. Dobra, ikona mapy. Mapy bieżącego rozdziału. Wynik punktowy jakiś, dobra. Wróć do gry. I'll take my passport with me. There's nothing else I need from my suitcase at the... A gilded Jerome figurine. Quite rare. All of our items are one of a kind and in excellent condition. I do have a reputation to maintain. Is there anything in the alcove that urgently needs my... Not at the moment, no. Sometimes our customers bring in items for my appraisal. They're kept tucked away behind the screen so no one tries to buy them. We're right on 7th Avenue. Excellent visibility and good foot traffic. But most of the walk-ins take one look at the price tags and quietly leave. Fortunately, most of our business comes from private clients. A ci, co tam patrzyli, to nie byli prywatni? Czy co? We're right on 7th Avenue. Excellent visibility and good foot traffic. But most of the walk-ins take... Fortunately, most... Wiemy, to już wiemy. Panie kurwa. That cabinet is worth a bloody fortune. It's utterly unique. The objects in those security boxes are especially valuable. Gretchen gets them down if a serious buyer is interested. Nie ma tu jakiegoś podświetlenia? My passport. No za to nie powiesz. Wejście do biura. Gretchen Stern, my shop manager. She's efficient and intelligent, very good at what she does. Unfortunately, she can act overly familiar at times. I don't need mothering, or girlfriending, or anything for that matter. Typ samotnika. We should catch up on what's been going on while I was away. Let's do it. So what's the next assignment? You just got here. You probably haven't even been to your penthouse yet. That wasn't the question. Fine. There's a supposedly undiscovered Rembrandt in Rome for Sotheby's, and 2 pieces in Egypt for Rutherford's. Take them both. Malachi, you just got out of the hospital. You should let your body rest, at least long enough to get used to a time zone. With the economy in the gutter, there are a lot of desperate people right now. Desperate enough to sell Grandma's Harrington or create a good forgery. I might as well make the money while I can.
You're driving yourself too hard. Your body needs... What my body needs is no concern of yours. No. Thanks for reminding me. There was also a new client who called. Something about a government contract. You said in your email that you've been looking into security options? I made a list of the reputable security agencies in New York. You should have a bodyguard travel with you. With the money you earn on these assignments, you can afford it. No, they'd only get in the way and be tiresome. I prefer to travel alone. Fine. There are other options. What other options do you have for security? I've been researching security agencies in various international cities. I can set someone up when you travel. Have them meet you at the airport. I can't trust someone I've just met. How could I be sure they weren't already bought off? These are reputable agencies. You have to get over your trust issues. No other brilliant ideas about security? I have a report on where to buy guns in various countries. It's not a very good option, but it's better than going into a bad situation unarmed. And maybe the mere presence of a gun will remind you not to shoot off your mouth. Gretchen. I mean, give your fascinating opinion quite so freely. All right. Maybe we'll try that next time. Dobra, czyli ochrona, główna z ochrony. Who is this new client? Amble Dexter, 452 Central Park West. He wouldn't say what it was about, just that he needed someone with your expertise. If he wouldn't even say what it's about, then it's not worth my time following up. Well, it is a very upscale address, but do as you please. Dobra, czyli mamy nowy punkt na mapie. That's all for now. Very well. Tu się coś pojawiło. I don't need to call him right now. Nie musisz, no ale no pojawił się. Myślałem, że może chcesz. Dobra. Idziemy do biura. How did he know I was in Manhattan? And how did he get my cell phone number? I don't need to call him right now. Ja bym zadzwonił, zapytać się, co chodzi. No ale dobra. In case I have visitors, as unlikely as that may. I've always liked the sense of isolation in that painting. I find it best to have my clients associate me with interesting but unusual finds. The artwork is all chosen for that purpose, and I change it every few months. I find it best to have my clients associate me with Dobra, też mówiłeś. Dogon masks from Mali. Fine china from the early 19th century. The couch is for the rare times I have a client visit me here. No, thank you. The desk looks good and is functional, but it doesn't have a particularly interesting history. Nie ma. I keep some of my favorite objects in my office. That doesn't mean I wouldn't part with them for the right price. Jesteś takim trochę materialistą, który ma w dupie materializm. Tak trochę dziwnie, no ale... I find it best to have my clients associate me with interesting but unusual finds. The artwork is all chosen for that. Już wiemy, może byś powiedział po prostu to samo co wcześniej. The chair is more modern than the rest of the furniture, much more comfortable that way. I'd rather stand. I sit far too much when I'm traveling. The desk looks good and is functional. Ciąg dalszych groźnych spadków na giełdzie. W wyniku niestabilnej sytuacji demograficznej Stanów Zjednoczonych Europa również znalazła się w ciężkim położeniu. Od początku tego roku wartość euro spada równolegle z spadkiem wartości dolara po zamknięciu dwóch dużych banków
W ciągu ostatnich 6 miesięcy eksperci zapowiadają nieuniknioną zapaść gospodarczą w nadchodzącym roku. Ale tu jest po prostu, tego prawie się nie da przeczytać tutaj z lewej. Wczorajsze zestawienia z na nowojorskiej giełdzie kolejny raz zamknęły się na niebezpiecznie niskim poziomie, a dzisiejsze przewidywania nie są optymistyczne. Eksperci zapowiadają, że jeśli trend ten się nie zmieni, to coś tam ma kolejny wielki kryzys. Wszystkie oczy zwrócone są na Biały Dom w oczekiwaniu na odpowiedź oraz plan, który powstrzyma kryzys. O ile tym razem nie będzie na to za późno, ciągnąwszy na stronie drugiej. No, to by się przydało trochę zwiększyć rozdzielczość chyba tych gazet, bo to przecież przeczytać jest tragedia. The bleak economy seems to be all the newspapers can talk about these days. Aha, no widzisz, klikasz na czy klikasz The bleak economy seems to be all the newspapers can talk about these. Klikasz na gazecie i masz powiększenie do tego, to taki... It's a letter from Mr. Barozzi, an antique dealer in Venice. He has a brilliant eye for interesting pieces. He's a little quaint. He insists on sending snail mail. Drogi panie rektorze, ufam, że mój list zastał pana w dobrym zdrowiu. Niedawno w moje ręce trafiła wyjątkowa figurka, która z pewnością pana zainteresuje. Choć nie mam pewności, to przypuszczam, że ma ona celtyckie pochodzenie. Mam nadzieję, że podczas kolejnej wizyty w Wenecji wstąpi pan do mnie i rzuci na nią okiem. Do tego czasu będzie ona na pana czekała. Wyrażam się z Giuseppe Barozzi. I'd like to see what Barozzi's found. Perhaps I'll be passing through. Dobra. Weź select, bo się źle poczułeś. Gretchen? Yes, Malachi? Did you give Amble Dexter my cell phone number? No. I told him I'd give you his message and that I didn't know when you'd be back in town. Well, he got it from somewhere. That's all for now. Very well. I'm going to go see Mr. Dexter. Good. But tell him you can't travel anywhere for a few weeks. I'll do nothing of the sort. Good luck. Tu nie mogę przez Manhattan. Idziemy do nowego klienta. Here's my passport. Welcome, Mr. Rector. You can go through to Mr. Dexter's office. Use the elevator, sir. Takie logo. Thank you. Fita związane z kosmosem jakby. Znak nieskończoności. Ah, Mr. Rector. What a pleasure to finally meet you. I've heard about your remarkable talents. Which I presume you'd like to rent in the near future. Precisely. Please, come in and sit down. This is Mr. Reichart, my associate. Mr. Rector? Hello. Before we discuss the job that we have in mind, I hope you won't object to a simple exercise. Oh? I'm afraid I left my performing monkey hat at home. Please don't take it like that. I think as a historian, you'll find it quite fascinating. I'll think about it.
Dexter's desk is designed for chair access, but it's much like any other beyond that. He keeps it tidy. Reichardt looks like the agency type, a ruthless little paperworm. Not that there's anything wrong with that. Amble Dexter. He appears to run this place, whatever this place is. Myślę, że inteligentny. Tu myślę, że będzie opanowany lider. No i za zakończone. Fakty. Czyli mamy taką jakby analizę ludzi. Czyli tak, Dexter to bardzo inteligentny i zdeterminowany człowiek. Sprawia wrażenie skutecznego lidera. Przenikliwe spojrzenie, bardzo inteligentny, pełne ręce, opanowany lider. Bardzo zdeterminowany. Dexter has an impressive view. The flag bears the logo I saw on the lobby with the initials FITA. What does it stand for? Tu jeszcze ze znakiem nieskończoności. That photograph certainly helps one keep an eye on the big picture. I wonder if that's why Dexter has it there. That button operates the doors. Dobra, czyli możemy tu sobie przeanalizować to co nieco. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtarzanie. That's an interesting quote. It must have particular significance to Dexter. Dobra, przeszłość, powtarzanie. Shall we discuss the job you have for me? Certainly. But first, please indulge me with my little exercise, if you'd be so kind. Dobra. What is this exercise you mentioned? Take a look at this man. Tell me if he reminds you of any specific person in history. I read objects, not people, and this exercise is illogical. Humor me, please. I've heard you have a photographic memory and that your knowledge of history is beyond compare. I'm intrigued. I prefer to work on my phone. I'll scan in the man's bio. Malali zapisuje informacje, co sprzed swoje zdjęcia w powiesz. Możesz wszystkie fakty tej osoby analizuje, by kontynuować. Moncero, młody włoski malarz i architekt, kilka lat temu jego obiecującą nagła i nieoczekiwana śmierć.
Stwierdzić, że życie Giuseppe Mausera przypomina biografię jakiejś znanej postaci historycznej. Dane kontaktowe brak. Fakty 7. Giuseppe był utalentowanym włoskim artystą, którego talent zauważono już w dzieciństwie. Giuseppe uzyskał uznanie jako wizjoner w dziedzinie architektury. Jego badania oraz prace stały się podstawą znanego dzisiaj trendu architektury przyjaznej środowisku. Giuseppe został zatrudniony przez Watykan, aby wprowadzić w życie swoje projekty architektoniczne przyjazne środowisku. Giuseppe miał wiele kochanek. Przez 5 lat był zaręczony z kobietą, której nie kochał. Nigdy nie wstąpił w związek małżeński, a na życie zakończyło się wraz ze śmiercią wybranki. Do kogo jego? Giuseppe jako nastolatek pomagał zarządzać firmą ojca, w czym okazał się zaskakująco skuteczny, chociaż cieszy się szacunkiem rówieśników za życia. Giuseppe nigdy nie zyskał sławy ani renomy počestí z powodu przedwczesnej śmierci w wieku 36 lat. Giuseppe miał wielu przyjaciół i klientów związanych z kościołem, którzy wspierali jego pracę. Trochę przypomina Da Vinci. No, trochę Da Vinci przypomina. O, ten ma. No jeszcze Michała Anioła właśnie. Zapomniałem o tym. Rafael. Bardziej Rafael. Giuseppe był. No, Rafael. Giuseppe zyskał uznanie jako pracę. Wrighta przypomina.
O, Rafael. No. Is this a joke? Not at all. What do you see? His biography reads like that of Raffaello Sanzio d'Urbino, the 15th century painter better known as Raphael. You do not disappoint, Mr. Rector. Such a pleasure to finally meet you. Truly, I'm delighted. Wonderful. Now perhaps we can discuss the job you have for me. I still don't see the point of that exercise. A modern man happens to have a similar life story to a famous painter. What of it? Indeed. Its relevancy to us needn't concern you. All we ask for is your expertise in making the historical connection. Coś będzie z DNA i... Do you have a job for me, Mr. Dexter, or not? I do. The job is in Venice. A young woman of wealth and high birth was murdered there a week ago. Her name was Bianca Cardolo. I'd like you to go to Venice and investigate who she was, and do what you just did so magnificently. See if she reminds you of any historical person. That is all. I don't investigate deaths. Hire a detective. We're not looking for her killer, only the facts of her life. A brief biography, if you will. And for you to document any connections you draw to any figure in history. Perhaps there will be none. That's acceptable as well. You get paid 20 to 30,000 for your work for the auction houses. I'll pay you 50. It should take you more than a week. What say you, Mr. Rector? I might be interested, but first I want to know why you're keen on this particular woman, and what the point is behind these comparisons to people in history. I'm afraid any further information is classified at a high security level. I'll take the job. Excellent. I know you won't disappoint me, Mr. Rector. Speak to the guard in the lobby. He'll give you your plane tickets. And Godspeed. I very much look forward to hearing your report when you return from Venice. I'll forward the relevant information about Bianca Cardolo to your phone. Very well. Goodbye. Pass through the scanner, sir. No, matko, przez skaner. Ja czuję, że to będą jakaś fabuła będzie związana coś z genetyką, w sensie, że tam... Mr. Dexter said you have plane tickets for me? Yes, sir. Have a good trip, sir. Thank you. Looks like I've taken care of everything here. I should head to the airport for my trip to Venice. No to dalej, lecimy. I don't need to call him right now. I don't need to call him right now. I don't need to call him right now. Czyli tutaj jak przyciskamy, no widzisz, to nie było wytłumaczone, ten przycisk służy do... No, ktoś nas śledzi. Podjedźmy jeszcze do biura. I've taken a job for that new client, Amble Dexter. I leave for Venice today. Oh, God. Why am I not surprised?
Well, I'll hold down the fort as usual. Good luck. Thank you. Może byś wziął. There's nothing else I need from my suitcase at the moment. Okej, no ale nie wydaje ci się to zasadne wziąć walizkę na lotnisko, czy po prostu lecimy sobie tak garniturką i na miejscu się coś kupi? Dobra. Lecimy w takim razie do Wenecji. I started a dossier on Bianca Cardello based on the information she sent me. I should start there. I should call Detective Brunetta. Korzystając z kontaktu w swoim telefonie, zadzwoń do Brunetty. Sprawą Bianki, okej. Fakt: 1 z 13 zamordowano w wieku 21 lat przez powieszenie. Następnego klienta w jej rodzinnym mieście Wenecji. Znaleziono ją powieszoną na moście nad kanałem. Ustalić, czy życie Bianki Cardello przypomina jakąkolwiek słynną kobietę, która zapisała się w historii. Dane kontaktowe: Singer Dante Cardello mąż. No, szybko się żeniłam. Mają 21 lat, iż Boże na to. Mężata. Kanał Castrian 301 detektyw. Brunetta prowadzący policyjne śledztwo i to jest numer, dobra. Co tu jeszcze mamy? No to wiem. Nothing. That's extremely odd. It's an unusual name, but there's information on everyone on the internet. Unless it was intentionally scrubbed. Amble Dexter. Nic nie znajdujemy. Dzwonimy do Brunetta. Pronto, Detective Brunetta. Buongiorno. This is Malachi Rector. I need to speak with you about the death of Bianca Cardello. I was told to expect your call. Meet me at 425 alla Due Colonne. That's the site of the murder. Thank you. I'll see you there. Czyli miejsce zbrodni. Idziemy. Mr. Rector, it's a pleasure to see you. Welcome back to Venice. Thank you, Signor Barozzi. Did you come about the figurine? Let me know when you're ready to see it. Genuine Murano glass. They've been making necklaces like this in Venice for centuries. This one is well kept for its age. I never buy or sell anything like that. I hate lions. Unfortunately, they're very popular in antiques. No tak, wy. Those candelabra are interesting. They look like they came from the church. Nie ma, choć się siedzisz teraz ze mną. Ze mną tu siedzisz. Nie ma spierdalania. Kupujemy. Those wouldn't be big sellers in Manhattan. Tam opowiadasz. Is it a lamp or a blow-up doll? Dawaj, wiesz. I can't think of a client I dislike enough to saddle with that thing. No ale dla siebie. Is it a lamp? Venetian. I've seen better, in art and in real life. It's not unique enough to get my interest. Nie da się. The soft lighting covers a multitude of sins.
It's a protester. They're thick as flies in the city. I'm not interested in hearing about her politics. Nie? It looks like a collapsible pole. Perhaps a Venetian boat pole. Interesting piece. Kup to wiosło. I don't have a use for a collapsible boat pole at the moment, but if I need one, I know where to find it. Kup to wiosło, człowieku. Mówię ci. Signor Giuseppe Barozzi. I've known him for years. While his stock is usually lower grade, he knows when he's seen something significant, and he calls me. Barozzi is old school, like a lot of antique dealers. He still records his sales on paper. I'm not even interested in the sales records from my own shop. That's why I pay Gretchen. His desk isn't old, but it's certainly taken a beating. I wouldn't have it in my shop. Dobra. Pogadajmy. Signor Barozzi, might I have a word? How can I help you, Mr. Hector? How is the antique business in Venice these days? How good can it be with this global recession? Italy is drowning in debt, and the protesters keep even the tourists away. In all honesty, I have never seen conditions so desperate. Fortunately, there's always a market for luxury items. The rich get richer even in a downturn. How can you say so? The EU is about to collapse. There are terrible days ahead for everyone. I don't believe it's as bad as all that. The press love to fearmonger. I am afraid it is that bad. Unless we can find some brilliant leadership to steer the world out of this mess, things look very black. Well, I hope I am standing here in a year, and you can tell me you were wrong. So do I. Did you know Bianca Cardolo? Why, yes. That is, I knew who she was. She even came into the shop one time. Her murder is incomprehensible. I'm looking for information about her. I didn't know her personally, but I'll tell you what I can. What do you want to know? Tell me about Bianca Cardolo's family. Ah, well, you know I love Italian history. Her father, Signor Antonio Savoy, is from two of the most noble Italian families, the Savoys and the Capetians. The Savoys, as you know, were the royal family in Italy up until World War II. Interesting. Tell me about Bianca Cardolo's husband. Dante Cardolo. You know, he is from the Capetian family, just like Bianca's father. But they are distant cousins. He was very popular in Venice. He could have gone far in politics, but his support of the EU at any cost has the common people very angry. Only time will tell if his political career survives, if indeed Italy survives. Thank you for the information. Was Bianca Cardolo wealthy? Oh yes. Both her birth family and her husband's family are extremely wealthy. There's no doubt about that. I see. It's none of my business, but why are you interested in Bianca Cardolo? Her story caught my eye, that's all. I can't blame you. It is a terrible thing. Oh, Mr. Rector, such a crime does nothing to help the city's morale. We could all use some good news, eh? If you learn anything new about Bianca Cardolo, please contact me. Absolutely. I would be happy to. I'd like to see the figurine you mentioned in your letter. See. Here it is. Take all the time you need. I hope you'll find it to your liking. I know your taste is excellent. We'll see. That's all for now. Thank you. As you wish.
Dobra, co? Analizujemy figurkę. Jakiś chyba smutny, zamyślony gość. Przypomina króla. No, przypomina figury szachowe z Lewis. XVII wiek, figury szachowe z przerysowanymi, ponurymi wyrazami twarzy, które dla wczesnych obserwatorów wydają się komiczne. Słoniowa, syntetyczna jakoś słoniowa. Pły morsa. Raczej kość słoniowa, bym powiedział. I tam kość słoniowa. Istot żywych, więc to nie jest na pewno. Materiał i kunsztowne wykonanie figurki są zgodne z zbiorkami wchodzącymi w skład szachów z Lewis. Jest to autentyczna figurka będąca częścią zestawu. Czyli średniowieczne figury szachowe, średniowieczne figury szachowe, pły morsa. The figurine is an excellent find, Senor Barozzi. It's a 12th century Lewis Chessman piece. The British Museum and the Museum of Scotland each have part of the collection, so we might be able to get them to bid against each other. Marvelous. Can I assume our usual split? Of course. Oh, that is good news. Should I have it sent to your store in Manhattan? Please do. Oh, and insure the hell out of it. Of course. Thank you. I'm not ashamed to say I will be glad for the money. I don't have anything new to say. Nie mam mu nic do powiedzenia, teraz pora chyba stąd wyjść. To na tyle w tym odcinku, zobaczymy co dalej się będzie działo za chwilę. Jak na razie gra super nie zachwyca. Natomiast no, taka przygodówka standardowa. Analizy są ciekawe, z jednej strony łatwe, z drugiej trudne.